Hej, tu Sysia, witajcie w pierwszym odcinku w 2026 roku na kanale Red My Lips Art. Ja mam na imię Sysia i dzisiaj będziemy się malować. Jak zwykle zaczynamy rok od waszej ulubionej serii, czyli Kosmetyczka Miesiąca, w której wybieram sobie poszczególne produkty do używania w danym miesiącu, tak aby nasze kosmetyki rotować, aby wykorzystywać cały potencjał naszych kolekcji, a nie tylko w kółko kupować nowe rzeczy. Oczywiście Kosmetyczka Miesiąca jest również świetnym momentem na przetestowanie jakichś nowości, bo mam cały miesiąc na to, żeby skrupulatnie coś sprawdzić, więc na pewno dzisiaj poprzeplatamy sobie troszkę nowych i starszych rzeczy i dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z marką Effectima. Pokażę Wam naprawdę prześwietne kremy, ale to za chwilę. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Myślę, że podsumowanie grudniowej kosmetyczki możemy sobie pominąć, bo nie miałam tam żadnych nowości do testowania, miałam same sprawdzone, ulubione kosmetyki, więc też bez sensu mówić o nich po raz kolejny. No i fajnie jest zacząć nowy rok, tak wiecie, od zera, tak? Taki dobry, świeży start, więc przejdziemy sobie od razu do pielęgnacji, bo właśnie chciałabym Wam opowiedzieć o tych kremach. To jest taka kolekcja z Effectimy Revive, która opiera się na Delivery System. To jest system transportowania składników aktywnych w sferach, takich cząsteczkach, które chronią jakby te składniki przed degradacją, zanim one trafią w odpowiednie miejsce w naszej skórze. I tutaj mamy kilka różnych kremów. Ja testowałam wszystkie, tak żeby sprawdzić, który najbardziej mi odpowiada, ale też prosiłam mojego Bartka, żeby używał i powiedział mi, który u niego sprawdza się najlepiej. Mamy zupełnie różne skóry, więc fajnie by było właśnie wiedzieć, który krem sprawdzi się najlepiej dla skóry suchej, tak jak mój Bartek, a które dla tłustej, tak jak moja. I mamy tutaj 4 warianty, 3 kremy do twarzy i 1 pod oczy. I ten pod oczy zawiera egzosomę z wąkrotki azjatyckiej, kapsułkowany retinal i opatentowany taki ekstrakt z białych kwiatów. I ten krem przede wszystkim ma przyspieszać regenerację, odbudowę skóry, nawilżenie, ale też działanie przeciwstarzeniowe. Ten miętowy, turkusowy jest liftingująco nawilżający, opierający się na hydrosomach i mamy tutaj tripeptyd miedziowy, mamy trechalozę i mamy 10 różnych form kwasu hialuronowego, żeby one działały na różnych poziomach skóry. I to jest właśnie taki przede wszystkim nawilżający krem o dosyć lekkiej konsystencji, ale takiej wiecie, że przyjemnie łagodzi, przyjemnie nawilża skórę, no i ma też te właściwości przeciwstarzeniowe. Pomarańczowy jest wygładzająco rozjaśniający, opierający się na liposomach i mamy tutaj stabilną witaminę C w formie olejowej, mamy niacynamid i mamy opatentowany peptyd, który działa rozjaśniająco na skórę. I ten krem ma wyrównywać zarówno teksturę skóry, delikatnie zwężać pory, jak i rozjaśniać różnego rodzaju przebarwienia, aby w kolorycie też była bardziej jednolita. I powiem Wam, że tego używałam najczęściej, ze względu na to, że jest to aktualnie taki mój cel, żeby troszeczkę poprawić, ujednolicić koloryt mojej skóry i ten sprawdzał mi się bardzo fajnie. I różowy, odżywczo regenerujący, opierający się na oleosomach. Mamy tutaj witaminę E, kwasy omega-3 i 6 oraz ceramidy, czyli krem, który będzie wzmacniał barierę hydrolipidową skóry, który będzie ją odbudowywać, regenerować i chronić przed zniszczeniami, przed utratą wilgoci. I ten, powiem Wam, że najbardziej spodobał się mojemu Bartkowi, bo on od razu nakładał, mówił, że ten jest świetny, że ten po nim czuje od razu taką fajną ulgę, złagodzenie, ale powiem Wam, że mi też fantastycznie się sprawdzał. Ja lubię ceramidy i takie ceramidowe kremy. On nie jest jakby ciężki, jest w odczuciu pod palcem tak jakby był leciutko tłustawy, ale na skórze nie jest tłusty, w sensie, że buzia nie jest taka, wiecie, lepka, śliska, nie świeci się, ale daje takie przyjemne otulenie i nawilżenie. I kiedy, tak jak dzisiaj właśnie za oknem, mamy do kolan śnieg i jest mega sucho i jest, wiecie, mega zimno, to ten krem sprawdzał mi się fantastycznie. Albo kiedy używałam na przykład jakichś kwasów, czy jakichś takich bardziej, nie wiem, drażniących składników w pielęgnacji, to ten był przefantastyczny. I właśnie powiedziałabym, że takimi moimi ulubieńcami z tej całej kolekcji, już tak typowo subiektywnie, właśnie są te dwa. Ten do takiego stosowania na co dzień dla mnie przy właśnie skórach mieszanych, tłustych, takich, które potrzebują wyrównania kolorytu, a dla osób, które potrzebują takiej mocniejszej odbudowy, regeneracji, złagodzenia, też przy jakichś podrażnieniach czy suchości, no to ten różowy zdecydowanie będzie Waszym ulubieńcem. Bardzo fajne kremy, które są w naprawdę fajnej, przystępnej cenie. Uważam, że warte spróbowania, bo powiem Wam, że jakościowo nie odstają absolutnie od jakichś, nie wiem, droższych, bardziej ekskluzywnych kremów. Właściwościami, technologią
Wszystko się tutaj zgadza i są naprawdę przyjemne w konsystencji. Wiecie, że ja mam takiego trochę bzika na punkcie tych konsystencji, bo ja nie lubię, kiedy krem udaje, że coś robi, a nie robi, a te są wszystkie takie mega, mega przyjemne. Najbogatszym w konsystencji jest na pewno ten różowy, ale nie powiedziałabym, że on jest tłusty. Natomiast najlżejszy, taki najlepiej wchłaniający się, leciutki będzie właśnie ten nawilżający. A ten jest, powiedziałabym, taki pośrodku, że on jest taki bogaty, ale lekki. Na dole w opisie wrzucam Wam linki do tych kosmetyków. Jeżeli któryś Was zainteresował, to możecie sobie zajrzeć, poczytać, sprawdzić, co Was interesuje najbardziej i uważam, że są warte przetestowania, bo są naprawdę w fajnej, takiej przystępnej cenie. Ja dzisiaj użyję sobie tego różowego oleosą, bo jest dzisiaj bardzo zimno. Ja już z rana odśnieżałam trochę podwóreczko, schody i tak dalej. I jak chciałam wyjść z pieskiem, no to mam śniegu po kolana generalnie, nie? Piesek nie wiedział, gdzie ma się załatwić, po prostu masakra. Więc ja już czuję od razu, jak jest tylko taka pogoda, takie mrozy, że buzia i w ogóle skóra nawet na ciele robi się taka, wiecie, taka ściągnięta i tak dalej. I ten krem naprawdę fajną ulgę przynosi. Zresztą w ogóle, przepraszam Was, on jest trochę porysowany, bo jak ostatnio wrzuciłam do kosmetyczki, jak jechałam na weekend, na święta do rodziny, z jakimiś spinkami, szczotkami i wszystkim, ale on jest zużyty, słuchajcie, dotąd, nie? Dotąd jest zużyty. Tyle nam tego kremu zostało. Idzie po prostu jak burza. I ja i Bartek używamy w kółko. No i zróbmy sobie jakiś make-up. Już powiem Wam, że trochę się stęskniłam. Praktycznie przez dobre kilka dni, czy kilkanaście się nie malowałam, albo jeśli się malowałam, to jakoś tak wiecie, aby tylko. Więc zacznę sobie od brwi. Tak, jeszcze używam tej maskary. Ona już jest sucha jak wiór, a jednak zawsze coś tam z niej wyciągnę. Ja jakoś tak się z nią polubiłam, że wiecie co, nie umiem jej po prostu wywalić. Myślałam, że z końcem roku ją wywalę, już na pewno nic w niej nie będzie, albo będzie taka sucha, że nic nie zrobi. A jednak cały czas jej używam i kurczę, dobrze mi się używa. Nie potrafię się z nią rozstać. I pisaczek z NYXa do wypełnienia przestrzeni, luk i tak dalej. Tutaj to nawet nie mam co, ale z tej strony ta brew jest jakaś taka wybrakowana ostatnio. I pomyślałam dzisiaj, aby pomieszać sobie klasyka z Diorem. Klasyk da mi takie fajne krycie i wygładzenie tekstury skóry i trwałość, a Dior Skin Forever, Forever Skin Glow znaczy się takie, wiecie, leciutki glow i troszeczkę lżejszą konsystencję. Oj, dawno się nie malowałam, dawno. No wiecie, coś tam sobie brałam na wyjazd, jak jechałam do rodzinki, no ale co ja tam malowałam? Wzięłam sobie troszkę tego różowego CC, w sensie zielonego CC z Erboriana, tak wiecie, troszeczkę tu na jakiegoś pryszczyka i zaczerwienienie. Brew sobie pomalowałam i tyle, nie? I tak naprawdę więcej nic nie robiłam, a tak żeby całą twarz czymś smarować, żeby oko malować. No naprawdę, powiem Wam, wypoczęłam sobie. Za korektor posłuży mi ten z Glam Shopu rozświetlający. Chociaż powiem Wam, że tutaj mam taką fazę w ogóle nieużywania korektora, że wyrównuję sobie, wiecie, kolor trochę skóry tam, wiecie, gdzieś tam, no takie, wiecie, kluczowe jakieś miejsca zaczerwienione i tak dalej, a okolice pod oczami zostawiam taką jakby siną delikatnie i to jest moja totalna faza. Ostatnio bardzo mi się to podoba. Ostatnio nawet jechaliśmy z Bartkiem do Gdańska, to jak się malowałam, to wiecie, no, zrobiłam jakby makijaż normalny, wytuszowałam rzęsy, położyłam podkład, bronzer, róż i tak dalej, puder, a pod oczami zostawiłam właśnie taką okolicę niepokrytą niczym. No nie wiem, bardzo mi się to podoba ostatnio. Może jest to jakaś kontynuacja tego sposobu na tutaj przenoszenie cieni w to zasinienie. To w takiej użytkowej wersji są po prostu nieużycie żadnego korektora pod okiem. Używam sobie teraz pudru. To jest ten Loose Powder Stars i Bryska. Bardzo mi ostatnio podpasował ten puder. Powiem Wam, że przepięknie wygładza. Całkiem fajnie trzyma mat. Ale to wygładzenie jest naprawdę takie, wiecie, wysokopółkowe, powiedziałabym. I taki mój patent na odświeżenie grzywki. Biorę sobie troszeczkę pudru, wsypuję na rękę i po prostu wmasowuję sobie w grzywkę. Słuchajcie, myłam włosy wczoraj wieczorem i byłam u fryzjera, więc one są takie w miarę świeże, ale już widzę, że się postrączkowały, no bo wiecie, czapki się zakłada. Rano byłam trochę poodśnieżać, to oczywiście czapka musiała być założona, no i już wiecie, jest taka klapnięta ta grzywka, a jak się weźmie właśnie troszeczkę pudru, jak nie macie na przykład jakiegoś suchego szamponu w domu czy coś,
to tak trzeba troszkę sobie wmasować i można sobie tak delikatnie odświeżyć włosy. Konturowanie zrobimy na leniuszka. Użyję sobie paletki Maximo Facetune i tutaj mamy bronzer, róż i rozświetlacz. Wszystko w jednym miejscu. Mega, mega wygoda. Zaczynam sobie od bronzera. Okej. I teraz róż. I'm blushing. Śliczny jest ten kolor. Jak on będzie na policzku wyglądał? No ładnie, tak bardzo zdrowo i świeżo. Przynajmniej u mnie, bo to też zależy jaki mamy odcień karnacji. U każdego inaczej to będzie wyglądać. Ale u mnie daje taki świeży i zdrowy efekt. Bardzo to ładniutkie. No i co, rozświetlacza? No też możemy sobie troszkę wziąć. Mamy champagne, taki klasyczny, szampański rozświetlacz. Całkiem intensywny. Wydawało mi się, że ledwo dotknęłam, wiecie, tym leciutkim pędzelkiem. A skubaniec ładnie się nakłada. Jeszcze odrobina pudru woalka, tak do przeblendowania sobie rozświetlacza w matową skórę. I przejdziemy sobie do oczu. Słuchajcie, chciałabym w tym miesiącu poużywać sobie cieni marki Oden's Eye. Dostałam jakiś czas temu taką przesyłkę od nich, zobaczcie. I mamy tutaj ich najnowszą paletę, taką zimową, świąteczną i tutaj już Wam powiem, że chciałabym zrobić z jej użyciem odcineczek, ale mogę Wam pokazać jak wygląda w środku, bo jest taka piękna, pastelowa, zgaszona. Uważam, że jest prześliczna. Kto by się spodziewał takiej kolorystyki zimą? Wiecie, zależy od interpretacji, ale mam też dwie takie paletki, które są jakby wznowioną kolekcją, też zimową, świąteczną, ale sprzed, nie pamiętam, kilku lat chyba. I tam były dwie różne paletki, ale teraz one wyszły właśnie w formie takiej magnetycznej, więc mamy tutaj wersję taką chłodniejszą i wersję cieplejszą. Chciałabym poużywać sobie tych cieni z Oden's Eye, bo gdzieś tam z różnymi opiniami się stykałam i jak pisałam tutaj z moimi osobami wspierającymi, mamy taką grupę na Facebooku i właśnie pytałam o jakieś wrażenia, to część z Was właśnie pisała, że te cienie z Oden's Eye są takie trochę suchawe, jeżeli chodzi o błyski, że błyski są takie sobie. Mi się już zdarzyło użyć tych cieni, na przykład tego pomarańczowego i wydawał mi się fantastyczny. Więc myślę, że fajnie by było właśnie to sprawdzić i zweryfikować, żeby też wiedzieć, czy ta formuła się zmieniła, czy sprogresowali troszeczkę pod tym kątem i czy jakościowo są po prostu fajne te kosmetyki. Więc użyjemy sobie może dzisiaj tych paletek, albo którejś z tej paletki, jeszcze nie wiem, no to mam ochotę, a tamtą zostawimy sobie na kolejny odcinek. No tak, ciągniemy troszkę w te zielenie, chyba te, ale ta też jest ładna tutaj, taka zieleń, to. Trudne wybory, do tej brudnej mnie ciągnie. I to jest cień Just Now. Wydaje mi się, że można te cienie kupić pojedynczo, to byłaby spoczko opcja dla osób, które właśnie tak w palety nie za bardzo, bo wiele rzeczy nie wykorzystują potem w paletach. Ale pojedyncze cienie kupić sobie, no to wiecie, spoczko, no nie? Więc lecimy z cieniem Just Now i ta troszkę chłodniejsza paletka. Zobaczcie, piękna, zgaszona zieleń, totalnie użytkowa w mojej opinii. I pokażę Wam taki mój ulubiony sposób ostatnio na malowanie oczu. Używam tej jakby techniki, którą sobie potem, wiecie, modyfikuję delikatnie, zmieniam sobie kolory i tak dalej, ale myślę, że już nie jeden makijaż na kanale widzieliście, kiedy właśnie używałam sobie tego systemu, tej techniki malowania, czyli właśnie wybieram sobie jeden kolor, którym pokrywam całe oko, całą powierzchnię, powieki ruchome, załamanie, rozblendowuję sobie i możemy tutaj użyć sobie jednego cienia, a możemy sobie rozblendować innym, do tego za chwilę przejdziemy. Przede wszystkim chodzi o taki makijaż, który wygląda jakby był zrobiony jednym cieniem, jest taki monokolorystyczny, plus nałożony do tego sobie jakiś błysk, ale wiecie, w tej samej jakby tonacji, w tym samym klimacie. Tak mi ostatnio się to podoba. Tam sobie, wiecie, modyfikuję, mam taką bazę, którą sobie troszeczkę modyfikuję. Raz namaluję kreskę, raz nie. Raz rozblenduję sobie innym cieniem, raz nie. Ale generalnie wiecie, taka technika jakbym robiła sobie smoky eyes.
tylko że jaśniejszym kolorem. Bez takiego mocnego, delikatnie można wyciągnąć, ale bez mocnego takiego wyciągania sobie oka. No ten kolorek fantastyczny i bardzo, bardzo przyjemna taka, wiecie, taki kremowy jest ten mat. I zobaczcie, mamy teraz taki przepiękny, zgaszony odcień na oczach. Uważam, że pięknie w ogóle się prezentuje do tego beżowego golfika, ale tak, możemy sobie teraz taką bazę zmodyfikować w zależności od tego, jaki efekt końcowy chcemy. Możemy sobie na przykład ten makijaż ochłodzić, rozcierając tutaj wokoło, wiecie, załamania, na przykład taką delikatną szarością błękitem, na przykład. Możemy sobie troszeczkę dozielenić jeszcze mocniej ten makijaż. Wtedy wybieramy na przykład taki żywszy zielony, czy taki bardziej jeszcze jakiś inny, wiecie, trawiasty. I on sprawi, że efekt będzie bardziej taki zielono-zielony, taki żywy, neonowy i tak dalej, no nie? Możemy sobie na przykład wziąć odrobinkę, no nie wiem, takiego jakiegoś brąziku cieplejszego i ten makijaż docieplić, więc modyfikujemy sobie tak, jak chcemy. Możemy sobie użyć innego koloru, możemy sobie na przykład żółtym delikatnie to rozetrzeć i stworzy nam się, wiecie, jeszcze inny efekt. Więc taki system, że biorę sobie jeden kolor konkretny, neutralny, kolorowy, obojętnie i wokół niego się po prostu bawię. Jestem bardzo ciekawa, co się stanie, jak użyję sobie tej błękito-szarości. Cień nazywa się Ice Crystal. Świeży pędzelek, taki bardziej puszysty i delikatnie rozcieram sobie tutaj dookoła i myślę, że ten kolor bardziej nam ten makijaż przygasi jeszcze bardziej. Minimalnie ochłodzi. Tutaj daje nam już taki efekt lekko miętowy, albo taki szałwiowy. Zobaczcie, zaraz porównamy sobie jedno oko i drugie. O, widzicie? Chodźcie bliżej. Tu mamy oko z jednym kolorem, tutaj z dwoma i widzimy, jak delikatnie ta tonacja się zmieniła. Tutaj widzimy troszkę więcej takiej właśnie szałwio mięty, no i jest delikatnie chłodniej. I właśnie tak jest fajnie pracować sobie kolorami, żeby łączyć sobie różne tonacje i tak dalej. To nie zawsze musi być, wiecie, miks różnych kolorów, to czasami chodzi o przeblendowanie innym cieniem i uzyskanie zupełnie innego efektu. Wrócę sobie jeszcze do tej zieleni, tak żeby ją troszeczkę tutaj wzmocnić. I tworzy nam się, wiecie, taki zupełnie inny odcień, inny podton, przez to mamy jeszcze więcej możliwości tak naprawdę, jeżeli chodzi o chociażby jedną paletkę, bo wystarczy, że jeden cień przeblendujemy innym kolorem i już mamy zupełnie inny rezultat. Ja wezmę sobie jeszcze odrobinę beżowego cienia, to jest akurat z Glam Shopu i tutaj leciutko sobie jeszcze rozjaśnię okolice pod łukiem brwiowym i doblenduję tutaj sobie wszystko. Pamiętajcie już takie przysłowie, jak se doblendujesz, tak się wyśpisz, nie? Im mniej jakichś ostrych krawędzi, wyraźnych, tym no bardziej taki miękki, rozblendowany efekt uzyskamy. Okej, i to jest moja taka baza. I teraz chciałabym sobie nałożyć jakiś błysk. Mam tutaj taki błysk, który nam pójdzie w taką, wiecie, neonowo-żółty klimacik. Mam też tutaj taki ładny błysk, troszkę bardziej oliwkowo-żuczkowy. O, piękny. Ten jest też przepiękny i to jest duochrom, ja tutaj go w ogóle widzę na taki lekki fiolet. No i teraz trzeba się zastanowić. Ten może być trochę za ciemny. Wydaje mi się, że on ma taką bazę, widzicie, brązową, że tutaj mi zrobi trochę za brudny efekt. Jeśli bym chciała go nałożyć na przykład tylko na środek powieki. Ten taki delikatnie różowo chłodny mi się podoba, czyli ten. To jest druga paletka, ta cieplejsza i cień nazywa się Snowman. I tu oczywiście paluszkiem na środek powieki nakładam na sucho, bez żadnej bazy dodatkowej i jest petarda. Jest petarda. Nie no, super, super. Jeśli chodzi o błyski, to tutaj też nie mam nic do zarzucenia, jest petardziątko. Nałożę sobie też na dolną powiekę, używając takiego jednorazowego kopytka. I będę malować sobie kreskę, taką klasyczną, czarną, ale chcę, żeby ona była taka w miarę pozioma, nie za gruba. I używam sobie do tego eyelinera z NYXa. Takie kreseczki i tuszuję rzęsy
też czarną maskarą. Powiem Wam, że właśnie lubię ten system malowania oka ostatnio, bo mogę się nacieszyć danym kolorem, bo czasami jak wiecie, tutaj sobie łączymy, no bo wiecie, widzę tą paletkę i tu mi się podoba to, wiecie, mnóstwo różnych kolorów mi się podoba i chciałabym najchętniej ich wszystkich użyć, ale czasami jak się użyje ich wszystkich, to trochę, no wiecie, znika ten kolor, wiecie, że już tak go nie widać i on już tak mnie jakoś tak nie cieszy aż tak bardzo. A ostatnio właśnie jak robię taki make-up, gdzie jakby bazą jest dany kolor, chociaż czasami robiłam też na przykład w brązach, ale mogę tak się, wiecie, nacieszyć danym kolorem, troszeczkę go tam urozmaicić jakimś błyskiem, jakąś kreseczką, czasami tam sobie coś zmodyfikuję, na przykład w tym makijażu, który widzieliście w ulubieńcach roku, tam też użyłam praktycznie tego samego systemu. Nie zrobiłam kreski, ale zrobiłam tutaj w wewnętrznym kąciku te takie, wiecie, esy, floresy, ale jakby schemat był ten sam. Jeden kolor praktycznie na całą powiekę, na całe oko, troszkę błysku, wytuszowane rzęsy, plus jakaś tam leciutka modyfikacja. I tam właśnie widać ten kolor, no nie? I bardzo mnie cieszy ostatnio po prostu zabawa. Taka dosyć prosty makijaż, ale tam, gdzie kolor się wydobywa na pierwszy plan, no i widzicie, może to być makijaż totalnie neutralny, bo też robiłam neutralne w tym systemie. Jakiś tam pomarańczowy, raz robiłam taki rudy, właśnie fioletowy, teraz mamy taką zgaszoną, delikatną zieleń. I daje tym kolorom tak przestrzeń, żeby one wybrzmiały. Ja mam takie poczucie ostatnio. Bardzo mi się to podoba. Nie jest też ten make-up przesadzony, więc moim zdaniem jest bardzo użytkowy i taki na co dzień do używania, jeżeli lubicie kolory, ale nie chcecie, wiecie, zbyt mocno tam się wyróżniać w tłumie, to jest bardzo proste, więc obroni się samo, wiecie o co chodzi. Dorysowałam sobie kilka piegów i na linię wodną nakładam sobie jeszcze zieloną kredkę, to jest akurat z Lamel. I myślę, że możemy przejść do ust. Tutaj miałam na ustach olejek ten z Sensum Mare, żeby usta się ładnie nawilżyły, ale myślę, że zdecydowanie poszłabym tutaj w jakiś fajny brązik. Pomyślałam o konturówce z Mio, Lip Contour Scriber 01 Cinnamon, taki no neutralny, fajny brązik. On idzie trochę w takie cieplejsze tony, ale to nie jest taki, wiecie, rudy. Jakby nazwa wskazywała, co nie? Okej. I biorę sobie szminkę z Cosmic Beauty w odcieniu Nostalgia. Taki. Zobaczmy, czy to jest dobry wybór. Taki trochę błotny odcień. Chyba do tej konturówki jest trochę za duży kontrast, ale może poprawię sobie trochę jeszcze tą konturówką i powinno być ok. Teraz jest ok. Zdecydowanie. Wezmę sobie jeszcze troszkę bronzera. Dołożę go sobie tutaj bliżej twarzy, bliżej środka twarzy. Cuteness. Cuteness, guys. I ciutkę jeszcze tego różu. Ściągam sobie tutaj niżej, żeby zrobić taki zmrożony policzek. I mamy gotowy makijaż, no moim zdaniem mega cute, prosty, ale to połączenie kolorów bardzo mi się podoba. Fajnie, że ta zieleń jest taka trochę stonowana, więc ona tak się pięknie tutaj skleja, wiecie, z tymi brązowymi ustami, z tym właśnie beżowym golfem i wcale nie jest jakieś takie to krzykliwe, ale jednak trochę takie charakterne. Bardzo mi się podobają te kolory, no i mówię, ostatnio mój ulubiony sposób na makijaż z kolorem, ale powiem Wam, że jakby, no jeszcze będę sobie w tym miesiącu testowała te cienie, ale póki co to dla mnie bomba. Przepiękne, kremowe maty, bardzo ładnie się to wszystko nakładało, rozcierało totalnie bezproblemowo, ale te błyski to jakby petarda. I to nie jest moje pierwsze dotknięcie tych błysków, bo już ich używałam. W jednym z makijaży używałam tego. Pamiętam, że pytaliście wtedy, co mam na oczach. To na pewno tego używałam i jakiegoś jeszcze jednego. Nie wiem, czy nie tego fioletowego. No już nie pamiętam, ale używałam już tych błysków też i powiem Wam, że jest petarda, więc może te starsze palety gdzieś tam były może troszkę niedopracowane, może nie były aż takie szałowe te błyski, ale tutaj póki co dla mnie, jakiego bym nie używała,
To jest petarda. W każdym razie dam Wam znać na koniec miesiąca, no i przetestuję sobie jeszcze tą paletę w tym miesiącu i na pewno ocenimy sobie jakość cieni Odin's Eye. Wiecie, to jest niszowa marka, wiemy czym się charakteryzują niszowe marki, one są po prostu przepiękne i cudowne i bardzo mi się to podoba. Także dajcie znać, co wpada do Waszej kosmetyczki miesiąca. U mnie przede wszystkim będą testowane nowe cienie, nowa jakość, nowa marka, ale też cieszę się z używania tej paletki Facetune z Maxmo, bo właśnie ostatnio tak mnie ciągnie bardziej do suchych produktów, czyli wiecie, tak szybko, wiecie, brązy, róż, cyk, 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 na sucho, bez kombinowania, bez brudzenia i jest mi to ostatnio bardzo wygodne, więc ta paletka będzie na pewno obsługiwana u mnie bardzo często w tym miesiącu. Także piszcie, co myślicie o tym makijażu, o moim nowym systemie robienia, po prostu mojej nowej fazie makijażowej, nie? Takiej prostej, kolorowej i tak dalej. Jak Wam się podoba i jeżeli Wy spróbujecie też, to dajcie znać, jak się u Was to sprawdziło. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, pa pa i do odśnieżać.